Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Fallout New Vegas. Zaczekajmy sobie te 4 godzinki. I wiecie co, moi drodzy, teraz zamiast zrobić ten quest z Buniem, ja pamiętam, ja tego questu nie ominę, udam się do Hypatii. No bo dlaczego by nie? Po prostu mnie ciekawi ta lokacja, bo to jest lokacja związana z jednym z modów. Po prostu zainstalowałem mod, który dodał lokację o nazwie Hypatia, w związku z tym chciałbym sprawdzić lokację. Po prostu jak trafię tam na coś, co mnie będzie chciało zebrać, wypluć i co mną i to się na tym świecie wycofa mi zwieje. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że ta cała Hypatia okaże się tak zwaną lokacją wartą świeczki i leci za mną, będę potrzebował twojego wsparcia ogniowego najprawdopodobniej tam. I może sobie zmienić, a nie, na razie pistolet samoładujący jest niezużyty w miarę, więc możemy z niego korzystać, później się go naprawić. Tutaj mamy chyba drzwi do Hypatii. I jeden Night Stalker to nie jest aż taki straszny problem. Zwłaszcza mamy dobrą broń i dobrze wyszkoloną. Dokładnie, jeden Night Stalker nie jest problemem. A tam co jest? Tyle czerwonych kresek. Czyżby całe stado Night Stalkerów na mnie czekało? A nie, to są te gekony. I to fire gekony, ale one są... Jak to AD wrócił do Prima? A my tutaj atakują ogniste gekony. To jest nie fair, że AD wrócił do Prima. Może po prostu nie mogę z nim wejść do Hypatii. To też jest możliwe. Ale fire gekony jako fire gekony są dość mocne. Ale są też wrażliwe na broń laserową i ogólnie energetyczną. Więc to jest moja przewaga, jeżeli chodzi o walkę z nimi. Okej, użyjmy, jeżeli chodzi o sprzęt. To użyjmy, gdzie jest ten... Torba lekarska, wymienny torby lekarski, wypijmy Sunset Sarsaparille. To powinno nas nieco podregenerować i żebyśmy mogli stawić oprócz tym dwóm kolesiom. Mam watsa zregenerowanego, więc bardzo dobrze. Aha, czyli muszę lekko cofnąć, żeby móc użyć watsa. I mam 42% tylko. I ledwo żyje. Okej, głowa okaleczenie, to mi da chwilkę wytchnienia. I okej, uff. Przeżyłem. Przeżyłem i wygrałem z Night Stalkerem i z ognistými gekonami. Też łatwo nie było, bo musimy mieć dość mocno do wycofania się. Do tego mam dużo amunicji, nie wiem jak się tym posługiwać. Użyjmy sobie 2 super steampaków. I gdzie jest mój cel? Mój cel jest tam, dość daleko od niego odszedłem. Ale fakt, że byłem pokonać w stanie taką grupę stosunkowo ciężkich przeciwników jest bardzo pozytywny. Tutaj jest wejście do Hypatii. Więc wejdźmy tam, skoro sobie postanowiłem sprawdzać Hypatię. Years before the nuclear catastrophe, a handful of wealthy men and women grew increasingly worried by the political unrest across their countries. Moral panic, witch hunts, and censorship spread like wildfire. This congregation, scientists, professors, artists, felt the need for a place where history and culture could be preserved.
safe from those who would destroy it for its seditious content. They pooled their resources in the hopes of creating such a place, free from the volatile swing of political agenda. Mam nadzieję, że to jest lokacja na mój poziom. Within it would be enclosed the most comprehensive collection of books and holotapes in history. The project owed much to the efforts of one Professor Cartwright, who at one time worked for a certain Robert Edwin House at the Robco Company, and used his position to secure valuable contracts within Voltec. As the construction of this library began, the intellectuals gathered their private collections, hunted tirelessly for rare texts to complete them. Cartwright would oversee this process and act as the library's caretaker. When it was time, all would gather for shelter, seal the doors behind them. None of them could predict, however, that the bombs would fall so early, and when they did, Cartwright was alone in the library. The professor knew that his days were numbered. To ensure that the library would not die with him, he spent his time reprogramming his robots. The machines would ensure that the library would persevere until the world could once again take advantage of its wisdom. He would endow them with the ability to think, the ability to choose, the ability to learn. Partly because he feared the dangers that might threaten the library in years to come. Partly because as the years grew long, he needed someone, something to soothe his solitude. 200 years have passed. Far enough time for something to go wrong. Today, the courier awakens the library from its long sleep. Aha, czyli mogę spokojnie wychodzić i co? Aha, mogę tu wyjść i co? Tam nie ma tym się wyświetli jeszcze raz? Nie. To było tylko jednorazowe, ale dobrze, że to nagrałem. Fajnie, znaczy mogę się jeszcze wycofać. Aha, i to są te roboty mające zapewniać utrzymanie. Spoko. Na szczęście mam broń laserową i plazmową, na którą są one dość podatne. Is there somebody out there? What? A radio broadcast? So, there's still people out there fitted with a Pip-Boy, huh? Tak. Are you emitting the radio signal? Yes, we are. You're coming from a vault, aren't you? Well, I don't see why we should have this conversation through an intercom. Please, come inside. I fear I must ask you to come in alone, though. We have a strict policy when it comes to our maximum number of guests. Mam nadzieję, że będę mógł tutaj w każdej chwili wyjść stąd. Że nie zostanę tutaj uwięziony, ale nie, no bo sobie zrobię tutaj dużego save'a. Bo to jest moment, w którym ja się jeszcze mogę wycofać na wypadek, gdyby powiedzmy został tam uwięziony, gdyby było zbyt trudno, bo tam są drzwi, w których mogę uciec jeszcze. Gdyby na przykład tutaj coś uwięziło nagle i gdybym nie wiedział jak wyjść. Mam mapę okolicy na boju. Mam. To dobrze, bo będzie mi ona bardzo potrzebna. Paliwo do mytacza ognia. Oczywiście weźmiemy, już warto tutaj było przyjść. Bo nieco się obłowiłem, przedwojenne pieniądze bierzemy. I dług kola, bo środki leczące mogą być mi tu bardzo potrzebne. I mamy przejście do Hypatii. Zobaczymy, z czym będziemy się tu mierzyć. Robotcik jest na razie przyjazny. Please move along. If you have any questions, James on...
Czyli robot i wieżyczki strażnicze. Wieżyczka tu 6, ustawione po obu stronach, czyli jakbym ich wkurzył, to by mnie rozwalili szybciej niż zdążyłbym powiedzieć, to niesprawiedliwe. Ale to mi przypomina pełnowartościowe DLC. Mam nadzieję, że mam odpowiednio wysoki poziom do tego, bo ja mam zaledwie 10 poziom. Ja mogę tutaj zostać najczęściej zaorany i wdeptany w ziemię, jeżeli tutaj będą ci silniejsi przeciwnicy. Wow! To jest Design tej lokacji jest niezwykły. O, James, cześć. Okay, let's do this right. Greetings, I am James, Rapco Protectron Unit 13882, and personal assistant for Professor Cartwright. How may I help you? What is this place? Co to za miejsce? This is the library built by the professor in the year 2072. It is one of the most extensive compilations of human knowledge in the world, provided other collections survive, of course. Don't you mind if I'll stay and look around a bit? Of course, you're welcome to use our facility. Feel free to ask Roland upstairs for a room in our living quarters. That said, you should know there are some general rules you must observe during your stay here. Which are? Treat the facility with respect. As long as your actions do not threaten our collection, no harm should come to you. I keep it in mind. Zachowam to uwagę. Sorry, I know I just dumped that on you like some kind of threat, but it really isn't. We just want your stay here to be as comfortable as possible. I'm just supposed to give all our guests a basic rundown of our rules. You know, rules and regulations. That kind of thing. What is the purpose of this place? Jaki jest cel tego miejsca? It serves several purposes, from educating the occasional visitor to helping the survivors, building an enlightened society, to remain a beacon of unaltered knowledge of a bygone era, and a safeguard. A safeguard from what? From historical revisionism, among others. The victor rewrites history. We need to ensure that the record of past events doesn't get scrapped because of fluctuating political contingencies. Of course! Do you get many visitors? Macie wielu odwiedzających? We received a fair share of guests in the past, but the last few years, not so much. It seems the Night Stalkers are roaming around, dissuading most travelers from exploring the area. Do you need a hand with those Night Stalkers? I'd rather not, at least not for now. Yes, we'll have to address this problem eventually, but not yet. Not as long as the war outside is raging, at least. Why don't you do something about it? First, we are programmed to stay inside and take care of this library. It's the way we're made. The second reason is, well, I can't explain it much further. Let's just say that for now we're playing it submarine style. I'm all ears. Who was Professor Cartwright? Back when titles were still relevant, he was a professor at the Massachusetts Institute of Technology and Chief Science Officer of Rapco. His domain of expertise, as you surely guessed, artificial intelligence. How did he manage to build this place? A well-planned intersection of resources, contacts, and wealth. Of course, being in close relation with Vaultek's brass also played in his success.
Robco Company, Minister House Robco Company. Correct. I'm not surprised he still is alive today. When our master told us about him, he was described as quite the resourceful individual. Did your master and Mr. House work together? Yes, but I don't know the details. Our master wasn't very much inclined to talk about his former CEO, for some reason. Let's proceed. To nie jest zbyt miłe, ale... We can provide you with regular meals and medical care, but the access to the armory is strictly forbidden. Okej, I will settle it. Nie będę z nim wywoływał konfliktu, bez miły. Outstanding! So what can I do for you? Well, you should ask Roland for any kind of misplaced books, I fear. He usually loiters around in the lounge on the second floor. How many are you exactly? Ile was tutaj jest? Machines, you mean? Quite a number, I must say. But I imagine you're asking how many of us are gifted with a personality module. A handful. There's me, Helena in the clinic upstairs, Roland in the lounge, and there's also Arthur in the computer room. How do you get things taken care of? Each of us has a specific responsibility. Helena has the final word when it comes to our guest's health. Roland takes care of logistics and Arthur is our database. Everything in between or about the library in general falls upon me. Seems you have been here for a long time. How come you lasted that long? Good preparation, I guess. We have enough resources to sustain ourselves. We produce our own energy, recycle most of our scrap. Our Mr. Handy units go outside and scavenge when needed, and keep both the facility and us Protectrons in top condition. Yes. What is to do around here? Besides reading, on the first level you'll find the movie theater, the reading room, the laundry, the borrowing service, and the computer room. Not that much on this one, except our database, Arthur, and he's not very responsive. On the second floor, there's a living quarters, the lounge where you'll find Roland, the cafeteria, Helena's infirmary, and the classroom. Why do we have a classroom? Don't hesitate to ask Roland for a room. Besides, Wait. Now that the rules and regulations are taken care of, can I ask you a question? I heard that the outside world is violent. Seeing you carry these weapons around, I assume you can take care of yourself out there. You already killed someone, didn't you? How did it feel? Myślę, że to jest najbardziej odpowiednia odpowiedź. Że po prostu, żeby przeżyć. It seems like a very sad state of affairs. At least you should be safe here. Please enjoy our facility for the time being. So, how may I help you? Czy mam jakąś niewykorzystaną opcję dialogową? See you around. Nie. Dobra. Tab.
Czyli mogę sobie tutaj swobodnie eksplorować. Autumn Leaves z zadania. Weźmiemy zdobioną laskę. Medycyną się nic nie dowiedziałem. To mi się raczej nie przyda. To są same przedwojenne książki, tutaj też na półkach. Czyli znaleźliśmy tutaj jakieś ciało. Wygląda to, że to jest coś jak DLC. Mod porównywalny do DLC. Zajebiście. Tylko mam nadzieję, że nie będzie zbyt trudny. I zapytałbym cię o to ciało. So, how may I help you? I found a body in the study room. Is it your master's? Yes, he hasn't been answering for a century now. I may be overextending my judgment on this, but I think he's dead. Dlaczego go nie pochowaliście? A grave for robots outside? I'm sorry, I don't know what you're talking about. We can't go out. The maintenance bot is able to, but only rarely, and only to conduct checks and repairs on the exterior. Your master was old when he died. He wasn't strong enough to topple a bookshelf single-handedly. What do you mean? Murdered? You mean he was murdered? It's not possible. Besides us, there was nobody in the library. Nobody that we know of, at least. That leaves me and my siblings. We would never harm our master. Besides, our protocol forbids us from harming humans. I am starting a farm. You choose how you deal with it. Yes, I know. This is something worth investigating. Please, if you discover anything else about our master's demise, don't hesitate to tell me. Oho, czy mamy jeszcze zagadkę morderstwa? Yes? Back when titles were still relevant, he was a professor at the Massachusetts Institute of Technology. Wiem His to. domain of expertise, as you should. All that we know is that one day we found him in this position. As for now... Yes, great! So tell me, what is life like in the outside world? Can you describe it to me? O, to. Ta odpowiedź jest najlepsza moim zdaniem. Not easy, it's often violent. Nie jest łatwe, jest pełne przemocy. Mamy powody przypuszczać, że kiedyś ono będzie lepsze. I'm sure it will. Historically, humans have always strived to improve their living conditions. For example, soap. See you around.
Czyli to mamy sprawdzone i ogólnie zapowiada się tutaj fajna rozrywka w tym miejscu. Nie żałuję, że tutaj przyszedłem. Taki bardziej spokojny quest, na razie bez walki. A wtedy mógł się stąd wycofać, jeżeli naprawdę coś byłoby tutaj trudnego. Przedwojenne książki. Aha, i mamy quest zbieracki. A czy to dodało coś do notatek? Nope. Who or what are you? To nie ma znaczenia, kim jestem. Czyżby sieć tego komputera miała świadomość? Aha, czyli mamy coś odkryć tutaj. Coś dla robotów. Coś związanego z robotami mam tutaj odkryć. Nie wiem, czy będę miał dobre statystyki. Nie wiem, czy będę miał odpowiednio wysokie statystyki, żeby to odkryć. Nie wiem, czy jest na tyle dobry. A na razie rozejrzymy się tutaj, gdzie możemy. Tu jest ten koleś. Tutaj jest saktum. Tu jest zbrojownia, do zbrojowni na razie nie możemy iść. Tutaj potrzebujemy klucza, więc tutaj też nie możemy iść. Tu przejdźmy zatem. I mają fajną ścieżkę dźwiękową. Szczerze, jest bardzo fajną. Tutaj jakaś holotaśma. Oczywiście będę chciał sobie podnieść. Tutaj są drzwi kolejne na ten. Kolejny korytarz, który się ciągnie. Otwórzmy sobie drzwi. Nienaruszone automaty, radyjka i ta melodia teraz spokojna z pozoru. A jednak taka jakby lekko niepokojąca. Muzyka klasyczna, powoli dźwięcząca. Wręcz bardzo powoli. Mamy tutaj większość terenu odkrytą aktualnie. Tutaj bilard, ktoś grał ewidentnie w bilarda, tutaj w koszykówkę. Aż zadziwiające jest, jaką oni mają tutaj spokojną muzykę. Kij bilardowy nie będę grał, bo to była kompromitacja z mojej strony. Co by sobie te roboty pomyślały? Weźmy do tej infirmerii. I z tobą pogadamy. Czy mam na sprzedaż jakieś rzeczy medyczne? I czy mam jakiś implant wszczepić, czy co możemy mi zrobić? Welcome. How may I help you? What kind of help do you provide? I am programmed to treat a wide array of human traumas. Do you need treatment? To jest chyba do leczenia radiacji. Well, in that case,
let's have this Radaway injection here, and your vein can't miss it. There you are, completely flushed out. Aha, czy ona może usuwać radiację, to za darmo? Zapytajmy o tego plastikowego dinozaura w kratce. Ah, it's a special something. I'm glad you asked. As a matter of fact, it's a symbol. Can you guess what it is supposed to represent? Nope. Może to, ta, co mi się podoba, bo to jest symbol przemijającej przeszłości. That interpretation holds a lot of meaningful information. It's a very nice answer. I like it. But the fact that you chose this interpretation is what's important. And that's precisely what the dino is for me. A way of knowing our guests. To moim zdaniem jest fajne. I am a machine. I will never understand symbols or interpret their meanings on my own. But I know humans can. But surely you're not just here to talk about our plastic friend. How can I help you? I have a question about some of your previous guests. I will help you as much as I can, as long as you don't ask me to breach medical confidentiality. Of course. Czyli o to się nie mogę zapytać. Is this about us in general, or about one of us specifically? All of you in general. Well, we abide to our programming, which is restrictive for some parts, and very permissive for others. Besides our ability to emulate most human emotions, our main difference with traditional personality simulations is that we can learn and evolve. Evolve, and how do you do that? Jak to robicie? By questioning what we have learned. Daily, we process all newly acquired information and compare it with our current knowledge. We analyze, appraise, and question what we know, and use it to build a new perspective. Although the learning process is very intuitive to humans, it is an incredibly complex process to AI like us. We have to prioritize and value every new lesson, every new idea, every new concept through careful examination and confrontation. A good analogy is the one of a cripple learning to walk with synthetic legs. In the same manner, we learn how to think with a synthetic brain. How is your programmation restrictive? Besides the fact that we have to enforce our basic protocols, namely to protect humans, protect the library, protect ourselves, we are restricted in our behaviors by preset personalities. For example, my own neurocomputational matrix is programmed to be supportive, helpful, and comforting. When Roland, for another example, is programmed to be obnoxious, disobedient, and provocative. Co się dzieje, kiedy dwa protokoły są sprzeczne ze sobą? It's something our master called a grey area in our program. This occurrence arose once when we had to defend ourselves from a gang of slavers. They were a threat to the library, but they also were humans. Repelling them without any casualties wasn't possible. We were stuck in some kind of loop, unable to react appropriately. Our master was the one to provide the solution by directly ordering us to bypass all protocols, defend the library, and kill the invaders. Why did your master program you that way? He never told us why he did so. But when we talk about it among ourselves, it is rather clear that he made us so he wouldn't feel so lonely. To this day, I still ask myself if we succeeded.
emotions? Does it mean you are almost human? Almost human is still far away from the real deal. The only goal of these programmed emotions is to give more verisimilitude to our interactions with humans. Nothing more. Acting like we feel something is not feeling. I can recite a poem with proper tone and rhythm, but not understand its emotional significance. Czy macie jakieś ukryte protokoły? I know what you're talking about. Wasn't it a great book? And no, there's no serious law or protocol in our program. Well, as far as I know. Oh God, I hate thinking about this. Anyway, the only thing that can make us bypass our protocols is a direct order from our master. Yes? Dobra, na razie przestanę, bo muszę zakończyć w tym momencie odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, bo w ogóle będzie miał za dużo czasu.